cel był zawsze ten sam, bo nie tylko chodziło o fizyczną eksterminację przede wszystkim polskich elit, ale potem docelowo także całości narodu, ale także jego wydrenowanie gospodarcze. No właśnie, bo likwidacja elit, zagłada ludzi, zagłada Polaków, to był tylko jeden z elementów tej polityki okupacyjnej. Drugim, niezwykle również ważnym, szczególnie ważnym dlatego, że Rzesza prowadzi cały czas wojnę, no było wykorzystanie tych zasobów i przejęcie tych zasobów, które do tej pory należały do Polaków. Dla tych ludzi wojna była jedynie próbą prawdziwości stosowanej latami retoryki walki. Postawili na wielki przełom epok i teraz widzieli się na drodze ku nowemu ładowi świata. Bojowi, bezwzględni, w religijny sposób wierzący i pewni zwycięstwa. Nie wątpili w swoją wygraną w tej wojnie, dlatego żaden z nich nie liczył się z tym, że kiedyś przyjdzie się tłumaczyć. Operacja w Polsce z coraz większą liczbą mordów na podstawie ryczałtowych wyroków, bądź w ogóle bez, w życiu tych ludzi, ale także ich instytucji, Gestapo, Kripo i SD, stanowiła istotną cezurę. Odtąd działania dotyczyły całych grup ludzkich, które zbiorowo i hurtem zaszeregowywano jako niebezpieczne, niepełnowartościowe lub obce rasowo, a prześladowanie politycznych przeciwników szybko stawało się elementem generalnej prewencji rasowej. Czyny zyskiwały nowe, folkistowskie uzasadnienie i nabierały niewyobrażalnej dotąd morderczej dynamiki. W Polsce ludzie ci nauczyli się, jak to sformułował dobitnie Michael Wild, myśleć z rozmachem i przekraczać cywilizacyjne bariery. Przećwiczona tu praktyka masowych mordów była właściwie aktem założycielskim powstałego równocześnie RSHA, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, bowiem od zastosowanych w Polsce metod nie można się już było cofnąć. Fragment książki Joachima Böhlera i Jürgena Mathausa Einsatzgruppen w Polsce. Znajdujemy się na terenie Muzeum Topografii Terroru w Berlinie. Tu, dokładnie tu, w tym miejscu stał gmach Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reichssicherheitshauptamt. Tu rezydował jego szef Reinhard Heydrich. Tu również miał swoje biura Heinrich Himmler. Tu dokonał się zatem początek zagłady Polski. Czyli można powiedzieć, że stoimy w miejscu, które można nazwać epicentrum zła, bo tutaj wiosną 1939 roku obmyślano ostateczny plan, dopracowywano wszystkie szczegóły, na przykład akcji związanej z likwidacją polskich elit. Te nazwiska, które znalazły się na listach proskrypcyjnych, tu w tym miejscu dopracowywano każdy element tej akcji i zestawienia nazwisk ludzi przeznaczonych do zlikwidowania. Tutaj właściwie rozstrzygały się losy konkretnych, znanych nam z nazwiska ludzi. Znaczy tu przygotowano program wymordowania milionów ludzi i likwidacji Polski, wymordowania tych przeszło 5 milionów obywateli Polski. Gdybyśmy chcieli wskazać miejsce
gdzie był początek, gdzie była geneza zagłady Polski, to jest właśnie dokładnie to miejsce. To jest miejsce, od którego powinniśmy w ogóle zacząć nasz cykl, który Państwu przedstawiamy, który jest zatytułowany Zagłada Polski. Tu na Prinz Albrechtstraße wszystko się zaczęło. Tak, tutaj dzień i noc pracowali ludzie, dokładając wszelkich starań, aby ten program Zagłady Polski, poczynając od zagłady polskich elit, przebiegł jak najbardziej skutecznie. Czyli tutaj, mówiąc dokładnie, opracowywano proces zniszczenia, nieodwracalnego zniszczenia Polski i narodu polskiego. To nie jest przesada. No, niewątpliwie, bo gdy mówimy o okupacji i jej skutkach, no to nie tylko musimy skupić się na ogromnej i przerażającej liczbie ofiar. Liczbie ofiar, którą znamy, bo to jest około 5 milionów 200 tysięcy obywateli polskich, z czego około 3 milionów to byli Żydzi. Ale Polska, ten plan zagłady, który tutaj powstawał, obejmował również polską gospodarkę, obejmował również polskie dobra kultury. Ta zagłada miała być zagładą totalną. Miano zgładzić ludzi i miano zatrzeć wszystkie ślady po jej istnieniu, to znaczy również zatrzeć ślady jej kultury. Ci, którzy planowali zagładę Polski, oni, można powiedzieć, rozpisali na etapy dojście do tego celu, no bo mamy do czynienia z, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, różnymi modelami okupacji, no bo są ziemie polskie wcielone bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej, jest generalne gubernatorstwo i są ziemie Rzeczypospolitej, wschodnie ziemie, które najpierw anektował Związek Sowiecki, a po 22 czerwca 1941 roku znalazły się pod niemiecką okupacją. Tak, bo Hitler, no i jego ci główni pomocnicy, którzy tutaj siedzieli, Heydrich i Himmler, w momencie rozpoczęcia II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, jeszcze nie mieli w pełni skonkretyzowanego planu zagłady. Jeszcze wtedy, jeszcze w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny, Hitler i jego współpracownicy dopuszczali możliwość pozostawienia pewnej, jak oni to nazywali, takiej resztówki państwowości polskiej, Reichsstaat, ale jednak bardzo szybko te plany przekształciły się w pomysł całkowitej likwidacji. Tak naprawdę gdzieś na początku roku 40 Niemcy doszli do wniosku, że czegoś takiego jak Polska w ogóle nie będzie. Nie będzie nawet takiego rezerwatu, w którym byliby Polacy. Wszyscy Polacy zostaną przetransportowani, wysiedleni na wschód. No a wysiedleni, bo to ten niemiecki eufemizm polegał będzie na tym, że część zginie z głodu, część zginie z przepracowania. No i za 2-3 pokolenia nie miało być już przedstawicieli narodu polskiego. Pewnie byliby jacyś niewolnicy, którzy byliby bez kultury, może z jakimś znajomością jakiegoś języka, którzy by gdzieś pracowali w hitlerowskich łagrach na wschodzie. Tak, bo w istocie rzeczy, jeżeli mówimy o tych różnicach w modelu polityki okupacyjnej, a więc kiedy wspominamy i terror, i ludobójstwo, i czystki etniczne, wypędzanie polskiej ludności, to właściwie tylko mówimy o różnicy w czasie
realizacji tych etapów i tych kolejnych elementów, zasadniczych elementów niemieckiej polityki okupacyjnej, bo właściwie tak, chronologicznie to się zaczyna w Wielkopolsce czy na Pomorzu, a więc eksterminacja polskiej ludności, zwłaszcza elit, ale potem już po paru miesiącach dokładnie to samo mamy w generalnym gubernatorstwie, czyli akcja AB. Zaczynają się już pod koniec 1939 roku wypędzenia Polaków na przykład z Wielkopolski i Pomorza, ale przecież Zamojszczyzna doświadczyła tego samego w latach 1942-43. To był proces rozłożony w czasie, ale tak jak wspomniałeś, cel był zawsze ten sam, bo nie tylko chodziło o fizyczną eksterminację przede wszystkim polskich elit, ale potem docelowo także całości narodu, ale także jego wydrenowanie gospodarcze. No właśnie, bo likwidacja elit, zagłada ludzi, zagłada Polaków, to był tylko jeden z elementów tej polityki okupacyjnej. Drugim, niezwykle również ważnym, szczególnie ważnym dlatego, że Rzesza prowadzi cały czas wojnę, no było wykorzystanie tych zasobów i przejęcie tych zasobów, które do tej pory należały do Polaków. No i pod tym względem możemy mówić o ograbieniu własności polskiej. To ograbianie w trakcie okupacji przyjęło niezwykłe wielkie rozmiary. I paradoksalnie tak jest, odważę się taką tezę postawić, że dzisiaj Niemcom jest o wiele łatwiej przyznać się do tego, że ich przodkowie masowo mordowali Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich, aniżeli przyznać się do tego, że z tych ziem, które ciągle w niemieckiej kulturze politycznej są uważane za cywilizacyjnie na niższym poziomie, że oni z tych ziem, Niemcy, wywozili całe pociągi dóbr materialnych zabieranych, no właśnie rzekomo tym niżej cywilizacyjnie usytuowanym Polakom. W tym kontekście trzeba przede wszystkim przywołać kilka cyfr. Ja tutaj będę korzystał z danych przygotowanych w roku 1947 przez Biuro Odszkodowań Wojennych. I zgodnie z raportami biura Polska w trakcie okupacji straciła 38% majątku narodowego wedle stanu z 1939 roku. No, wymieńmy, bo to są wstrząsające liczby. Zniszczono 162 tysiące budynków, 350 tysięcy wiejskich zagród, 14 tysięcy fabryk, 200 tysięcy sklepów. Symbolem zniszczeń jest Warszawa, gdzie zniszczono 85% substancji miejskiej, 90% przemysłu, 90% dóbr kultury. Zamordowano 700 tysięcy warszawiaków. Te liczby są niewiarygodne. Tę skalę zniszczeń nie sposób sobie po prostu wyobrazić. Ja Ci dam taki przykład. Chodzę po Starówce i tam słyszę nieraz, co mówią turyści z zagranicy i oni nie są w stanie uwierzyć, gdy widzą tę warszawską Starówkę, że tego wszystkiego nie było i uważają, że ta nasza opowieść o okupacji jest nieprawdziwa, skoro to stoi. Tak, Niemcy w czasie II wojny światowej zniszczyli jedno z większych miast europejskich. Zniszczyli w całości. Mówimy o Warszawie, która jest tutaj symbolem, ale przecież nie jedynym przykładem tej niszczycielskiej siły państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej, bo przypomnijmy, wielokrotnie to czyniliśmy w czasie całego cyklu o zagładzie Polski, że ta wojna to była wojna państwa niemieckiego, nie wojna partii NSDAP przeciwko Polsce, tylko wojna Rzeszy Niemieckiej przeciwko
Polsce. Ale jeszcze o jednej rzeczy, jeśli mówimy o zniszczeniu, musimy koniecznie wspomnieć, bo Niemcy nie niszczyli tylko tego, co materialne, ludzi, czy sprzętów, czy budynków. Nie grabili, nie tylko grabili, co się dało z majątku narodowego Polski, ale Niemcy chcieli również, i to z pełną świadomością, zniszczyć naszą pamięć. To też pomaga nam historia Warszawy, ale nie tylko. Przecież Niemcy wypowiedzieli wojnę polskim bibliotekom i archiwom. Po co niszczyć kolumnę Zygmunta? Po co było przejeżdżać czołgiem grup nieznanego żołnierza? Po co było niszczyć pomniki Adama Mickiewicza w Warszawie i w Krakowie? Po co było niszczyć wotum wdzięczności narodu polskiego za niepodległość w Poznaniu, pomnik Najświętszego Serca Jezusowego? Wspólny mianownik jest taki właśnie, o którym wspomniałeś. Chodziło o zniszczenie też wizualizacji polskiej kultury. Tak, to miejsce dzisiaj Niemcy nazwali miejscem, gdzie dokonano terroru. Tu się używa topografia terroru, czyli na to, co się stało i na działalność tych instytucji nazwano działalnością terrorystyczną. Z perspektywy niemieckiej to rzeczywiście była działalność terrorystyczna, ale nie była to działalność terrorystyczna, czy tylko działalność terrorystyczna z perspektywy polskiej. Z perspektywy polskiej to miejsce powinno się nazywać topografią zagłady. I sądzę, że ta różnica pomiędzy terrorem i zagładą to jest tym, co różni nas i Niemców w postrzeganiu historii okupacji i historii relacji polsko-niemieckich w latach 1939-45. Powróćmy do tego, o czym na początku mówiliśmy. Tu właśnie zaczyna się myśl i właściwie czyn, który miał doprowadzić do zagłady Polski.